sorry, that's the only Polish I know. And tak. For the rest, you will have to bear with me that I'm speaking English. And Maciek is kind enough to translate my sentences that I'm going to present to you. Będę na dzisiaj przywitać z Państwem. Na razie przepraszam, że tylko poznałem słowo dzień dobry. W Polsce jest bodajże drugi raz, ale do tej pory nie było potrzeby i konieczności nauczenia się więcej zdań po polsku. Ja mam nadzieję, że po konferencji, po prezentacji pracy będą Państwo zainteresowani chociażby szkoleniami i wtedy będzie więcej okazji, żeby Piotra nauczyła się więcej słów. Także będziemy mówiła tylko po angielsku, a ja będę się starał tłumaczyć. Just to give you a little idea who I am, I studied Dutch language and literature at the University of Utrecht long time ago. Dwa słowa o sobie. Jestem nauczycielem języka holenderskiego. Skończyłem uniwersytet w Utrechcie dawno temu, nieważne kiedy, ale przez wiele lat właśnie byłem nauczycielem języka holenderskiego. And then I was teaching at a high school, Dutch language and literature. Nauczałam w liceum, właśnie holenderskiego w liceum. Then I met my husband and got married. We have 3 sons, and in the meantime also 3 wonderful daughters-in-law and 5 grandchildren. Później poznałem swojego męża, mamy 3 wspaniałych synów, 3 wspaniałe synowe i 5 wspaniałych wnucząt. And I have been involved, I wanted to be a full-time mother, and I was able to be a full-time mother. I zdecydowałem się, żeby być mamą na pełny etat. Mogłem sobie na to pozwolić. So the first day that we moved into our house with the children in a little village, I walked into the school and said, "Do you need help?" I kiedy przeprowadziliśmy się do naszego miasteczka, gdzie zamieszkaliśmy, to poszłam od razu do szkoły, lokalnej szkoły, i zapytałam, czy potrzebujecie pomocy. Because I want to help you with the language program, because I had already heard that they had books that were dated out of 1924, which had the old spelling. And I wanted to do something about the love of books that I have and give that to the children. Bo przyszłam zaproponować pomoc, czy zaoferować swoją pomoc, bo wiem, że jest dużo problemów z nauką języka holenderskiego. Jak zrozumiałem, to wiem, że w tym czasie nauczyciele pracowali z książkami wydanymi w 1924 roku. Więc to były naprawdę już bardzo stare książki z różnymi błędami. Więc powiedziała, że sama jest przeszkolona z różnych metod i może pomóc, żeby to było bardziej aktualne. So I worked in the school for 8 years. And that is when I got interested in how come some children were not able to enjoy the books that I enjoyed so much. I pracowałem przez 8 lat w szkole i to był moment, w którym doznałam tej sytuacji, w której widziałem, że coraz więcej dzieci nie bawi się, nie cieszy się z pracą z książką tak bardzo jak ja. I zaczął mnie interesować, dlaczego nie lubią, nie chcą pracować z książkami. In the meantime, there was an intermission. In the meantime, my husband started his own law firm, and I was his chef de bureau, if you call it, also secretary, everything, accountant, everything. We did it all together for 13 years. W międzyczasie miałem przerwę do pracy takiej zawodowej jako nauczyciel. Przez 14-15 lat pomagałam mężowi w prowadzeniu jego firmy prawniczej, byłam księgową, sekretarką, tak po prostu szefową całego biura. In 1995, I had the feeling that I needed to do something else. I wanted to go back to my big love, which is working with children and working with language and reading. W 1995 roku poczułam, że to jest koniec, że już więcej tak nie mogę, więc już nie chcę tak pracować, chcę wrócić do tego, co kochałam wcześniej, czyli właśnie pracy z dziećmi, pracy z językiem. At that moment, Ronald Davis, the person that I'm going to talk about this morning, came to Holland to introduce his book, The Gift of Dyslexia. Właśnie w 1995 roku to był moment, który też przyjechał do Holandii Roland Davis, o którym dzisiaj będziemy mówić, zwłaszcza w pierwszej części naszej konferencji, żeby zaprezentować swoją książkę Dar dyslekcji, właśnie przedstawić ją w Holandii. In 1996, Ron Davis and his wife Alice came to Holland to train people to be facilitators. A w kolejnym roku, 1996, przyjechał jeszcze raz, żeby już poprowadzić pierwsze szkolenie dla pierwszych trenerów. And I thought, okay, 4 days, 5 days of training,
I'm just going to see what it's all about. Więc wiedziałem, okej, jakby mogę pójść na te 4 dni szkolenia, zobaczyć co to jest, dowiedzieć się więcej. The second day, we did the exercises that I'm going to show you later. Drugiego dnia robiliśmy pewne ćwiczenie, które Wam pokażę w późniejszej części. And I realized he's talking about me. I zrozumiałam, że on mówi o mnie. This is my learning style. This is my thinking style. And I never knew it until now. To jest mój styl myślenia, to jest mój styl pracy i ktoś pierwszy raz go, może być, scharakteryzował, pokazał mi go. Nie wiedziałem, że tak to może. I am, in a way, dyslexic in the terminology of Ron Davis. I can read perfectly well, but don't ask me 2 days later what I've been reading. W definicji dysleksji, którą przedstawia pan Davis, jestem dyslektyczką. Potrafię czytać, nie mam z tym problemu, ale jeśli mnie zapytacie po 2 dniach, o czym była ta książka, nie mam pojęcia. So, my life would have been a lot easier in school had I known how to pay attention in the proper way to be able to learn. Więc moje życie w szkole byłoby dużo lepsze, efektywniejsze, spokojniejsze, gdybym wiedziała, poznała tę metodę dużo wcześniej, gdybym wiedziała, jak właśnie koncentrować się prawidłowo. And there is no program, as far as I'm concerned, that tells you how to pay attention. Tak naprawdę według mnie, z moich obserwacji, nie ma w tej chwili innego programu, który by uczył Ciebie jako ucznia, jak dobrze się koncentrować. And I think this is not only for primary school, this is for all the students. Many of them never learned how to pay proper attention. Myślę, że to nie dotyczy oczywiście dzieci tylko ze szkoły podstawowej, to dotyczy dzieci czy uczniów na wszystkich poziomach, jak dobrze się koncentrować.